Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam, jak zrobić pyszne pączkowe rogale. Wymyśliłam je ostatnio i pomyślałam, że połączę rogaliki, pączki, churrosy, bo obtoczone są w cukrze z cynamonem, no i do tego trochę ptysia, bo jest bita śmietana. Są pyszne. Może nie dla tych, co dbają o linię, ale jeden jeszcze nikomu nie zaszkodził. Tym bardziej, że jest karnawał. Są po prostu rewelacyjne. Ciasto na pączki wzięłam z przepisu na tradycyjne mojej mamy, które znajdziecie oczywiście również na moim kanale. Link właśnie teraz na górze. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Cały przepis w formie tekstowej znajdziecie również na mojej stronie swojskiejedzonko.com. Przygotujemy najpierw ciasto, jak na moje tradycyjne pączki. Przepis już podawałam. Zrobimy roszczyn. 10 deko drożdży, czyli 100 gramów. Kruszam do miski. Do drożdży dodaję 3 łyżki ciepłego mleka. Nie może być za gorące. Łyżkę cukru, łyżkę mąki, mieszam dokładnie, nakrywam ściereczką i zostawiam na jakieś 15 minut, żeby mi mocno podrosły. Minęło 15 minut. Drożdże pięknie wyrosły. Czasami może być tak, że w pomieszczeniu jest za chłodno i trzeba dodać im jeszcze z 5 minut. To już musicie zobaczyć. One jeszcze tutaj chwileczkę postoją. Ja oddzieliłam sobie żółtka od białek. Białka, tak jak już mówiłam wielokrotnie, bez problemu możecie zamrozić, tylko na opakowaniu napiszcie, ile jest sztuk, żeby później wiedzieć, do jakiego przepisu można je wykorzystać. One potem się super ubijają. Do tego przepisu potrzebujemy 7 żółtek i jedno całe jajko. I je teraz sobie przerzucę do misy robota. Dodam również 150 g cukru i 2 łyżeczki cukru z wanilią. Może być jedno większe opakowanie cukru waniliowego. Najpierw jeszcze zmienię sobie końcówkę na taką do ubijania piany, bo żółtka z cukrem, nią najlepiej mi się utrze. Później zmienimy na hak. Utarte pięknie. Możemy już tą końcówkę zabrać. Teraz przyda nam się końcówka hak. Już do wyrabiania drożdżowego ciasta. Dosypuję teraz kilogram mąki pszennej, tortowej. Dolewam pół litra ciepłego mleka. I zaczynam wyrabiać ciasto. Składniki zaczynają mi się łączyć. To dodaję mój rozczyn z drożdży. Następnie do połączonych składników dolewam roztopione, już lekko przestudzone masło. Zmniejszcie teraz obroty, żeby nie chlapało. Musimy wyrabiać, aż ciasto wchłonie całe masło. Powoli możecie zwiększać moc. Do ciasta musimy dodać również kieliszek alkoholu, najlepiej wysokoprocentowego. Spirytus, wódka. U mnie akurat jest rum, bo akurat lubię go w cieście. Alkohol jest potrzebny po to, żeby ciasto później przy smażeniu nie wchłaniało za dużo oleju. Ciasto tradycyjnie posypujemy odrobinę mąką i nakrywamy ściereczką, żeby wyrosło. Czekamy, aż podwoi swoją objętość. Około 1 godzinę, czasami krócej, bo ciasto ma dużo w sobie drożdży. Minęło 45 minut. Dłużej już nie będę czekać, ponieważ ciasto za chwilę wyjdzie mi z miski. Zobaczcie, jak pięknie wyrosło. Tym bardziej, że akurat w tym cieście jest naprawdę sporo drożdży, więc ono rośnie naprawdę szybko. Przekładam ciasto na stolnicę posypaną mąką.
Jak się jeszcze lepi, to podsypcie mąką. Na razie zajmę się połową ciasta, ponieważ jest go całkiem sporo i naraz będzie raczej ciężko. Rozwałkuję sobie tą jedną połowę na prostokąt. Nierówności sobie na razie odkroję, bo i tak będę jeszcze wałkować drugi raz. A prostokąt, który mi został, dzielę na trójkąty. I teraz już od Was zależy, jakie duże będą rogaliki. Takie musicie zrobić trójkąty. Każdy trójkąt zwijamy jak rogalik, zaczynając od szerszej części. Gotowe układamy na papierze do pieczenia lub deseczce posypanej mąką. Możecie sobie na początek rogalika, zanim zaczniecie go zwijać, dać odrobinę dżemu i będą po prostu rogale, w zasadzie pączki z dżemem. Ja zostawię bez niczego. Później dopiero dodam krem i dżem. Ciasto, które nam zostało, rozwałkowujemy ponownie i również wycinamy trójkąty i zwijamy rogale. Tak jak poprzednie. Rogaliki gotowe. Pierwsze już chwilę dłużej rosną, więc będą się smażyć pierwsze również. Drugie jeszcze potrzebują kilka minut, żeby podrosnąć. W rondlu rozgrzewam około 2 litrów oleju. Przygotowałam sobie również ziemniaki pokrojone w cienkie plasterki. Będę je smażyć pomiędzy rogalikami, jeśli olej za mocno się rozgrzeje. Ziemniaki schłodzą odrobinę olej i nie będzie się palił. Do tego będziemy mieli pyszne chipsy. Kawałkiem ciasta sprawdzamy olej, czy jest już rozgrzany. Jak ciasto się już ładnie zarumieni, będzie brązowe jak pączek, wtedy możemy wrzucać nasze rogale. Na rozgrzany olej wrzucamy rogale. Nie za dużo, bo one jeszcze w trakcie smażenia urosną. I smażymy na złoty kolor z obu stron, na średnim ogniu, nie za dużym, żeby nam się nie spaliły, a w środku upiekły. Usmażone wyjmujemy na ręcznik papierowy i smażymy kolejne. Uważajcie tylko na palce, nie popatrzcie się. Pączki mi się smażą, a ja przygotowałam sobie cukier. Zwykły cukier kryształ. Rozdrobniłam przez kilka sekund w blenderze, żeby był nie za drobny, ale jednak drobniejszy niż normalny kryształ. Możecie również kupić taki cukier drobny do wypieków w sklepie. Dodaję do niego płaską, niepełną łyżeczkę cynamonu i mieszam. Będziemy obtaczać w tym nasze pączki. Najlepiej jeszcze ciepłe. W międzyczasie upiekły się kolejne rogalo pączki. Po 2-3 smażeniach możecie wrzucić kilka ziemniaczków. Wtedy ostudzimy odrobinę olej. I wszystkie będą ładnie brązowe, ale nie spalone. Do tego te ziemniaczki też są pyszne. W międzyczasie przygotuję również krem śmietanowy z 200 ml schłodzonej śmietanki kremówki, jednej małej łyżeczki cukru pudru i ubijamy. Możecie dać oczywiście cukru więcej, jeśli chcecie. Jak śmietana jest już sztywna, dodajemy 250 g serka mascarpone i jeszcze chwilę ubijamy. Krem jest gotowy. Przekładam go do rękawa cukierniczego i wkładam na razie do lodówki. Będziemy nadziewać nim pączki dopiero jak już całkiem wystygną.
Wszystkie pączki już usmażone, część już wystygła, więc do nich możemy już dodawać nasz śmietankowy krem. Kremu wystarczy na około połowę porcji pączków. Więc jeśli chcecie wszystkie nadziać, musicie zrobić podwójny krem. Mam również dżem kwaskowy z czerwonej porzeczki, który przełożyłam sobie do woreczka, żeby łatwiej mi było go dodać do pączków. Pączka delikatnie rozkrajamy, najlepiej nożykiem z ząbkami, takimi do pieczywa, ale nie do końca, tak żeby tylko otworzyć. Zobaczcie, jak pięknie upiekł się w środku. Jest bardzo mięciutki, z chrupiącą skórką na wierzchu. Teraz do środka dodam odrobinę dżemu i wycisnę śmietankowy krem. Pięknie wyglądają i uwierzcie mi, że smakują rewelacyjnie. I gotowe. Możecie próbować. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!